Witam was wszystkich w kolejnym odcinku dotyczących ciekawostek z Gotika 1.01D i 1.01E. Dzisiaj chciałbym przedstawić wam kilka nowych ciekawostek z tej wersji. Dodam, że wersja ta ujrzała światło dzienne około miesiąca temu, która została opublikowana wraz z sekwelem przez kanał Suezki. Wszystkie rzeczy, które postaram się wam przedstawić w filmie, muszą być przede wszystkim prawdziwe. Zależy mi na tym, byście po obejrzeniu tego materiału zyskali nową wiedzę na temat Gotika. Przede wszystkim prawdziwą wiedzę, opartą na prawdziwych informacjach. Jeśli jakiekolwiek błędy znajdziecie w moim materiale, prosiłbym o zgłoszenie ich w komentarzach, które później umieszczę w opisie pod filmem. Tak więc zapraszam was do obejrzenia mojego materiału. Zacznijmy od tego, że w plikach gry możemy znaleźć dwa pliki Gothic Exe. Przeglądając datę wydania tych plików, możemy zauważyć, że jedna z nich jest o jeden dzień wcześniejsza niż ta druga, na której przedstawiłem ciekawostki w poprzednim materiale. Uruchomimy teraz wersję 1.01D, czyli tą wcześniejszą o jeden dzień. Na samym początku, wchodząc do danego Zena, uruchamia się skrypt, w którym możemy zauważyć, że z nieba sypie się coś, co można nazwać śniegiem. Dodatkowo, gdy wczytamy grę, możemy zauważyć, że pasek ładowania ma wskaźnik procentów podczas wczytywania. Jak wiemy, następnego dnia Piranie, wydając późniejszą wersję bety o jeden dzień, usunęli to i wersja 1.01e już nie posiadała tego śniegu czy procentowego wskaźnika podczas ładowania gry. Kolejną rzeczą, którą chciałbym omówić, to Focus Amulet. W wersji 1.01 pozostała tylko tekstura, ale nie znajdziemy żadnych informacji na ten temat. Jednak spróbuję was zaskoczyć tym, że rozmawiając z jednym z byłych członków Piranii, dowiedziałem się, że ten amulet służył Xardasowi do skupienia magicznej mocy, tworząc barierę. W pełnej wersji Gotika 1 Saturas zleca nam zadanie, abyśmy zdobyli kamienie ogniskujące, natomiast we wczesnej wersji Gotika mieliśmy przynieść kamienie wraz z amuletem Focus. Osoba, od której mam tą informację, niewiele już pamięta. Nic w tym dziwnego, ponieważ minęło już około 16 lat od premiery Gotika. Wracając do Saturasa, w becie jego karnacja jest biała, natomiast w finalnej wersji jest ciemna. Teraz chciałem pokazać, jak wyglądał tutaj Uriziel. Kod na niego wygląda właśnie tak. Uriziel jest jednoręczny, a tekstura tego miecza jest inna. Broń jest potężna i powoduje natychmiastową śmierć oponenta po pokonaniu. W plikach gry możemy znaleźć kod na leczniczą wodę, a po wpisaniu otrzymujemy miksturę, która w wolnym tłumaczeniu oznacza miksturę dla Iberiona. Mikstura ta jest pozostałością po zadaniu od Kor Angara, gdzie zamiast ziół uzdrawiających mieliśmy przynieść ową miksturę, aby uratować Iberiona. Z kodu można się domyślić, że mogło to mieć powiązanie z magiczną wodą, gdzie później mieliśmy na stole alchemicznym zrobić z tego napój, ale to są tylko moje domysły. Gdy będziemy chcieli rzucić kulę ognia, przestrzeń wewnątrz kopalni w dosyć mocny sposób się rozjaśni. Również gdy będziemy chcieli strzelić w ścianę za pomocą łuku, to strzała się odbije i będzie z tym powiązany dźwięk. Przyjrzyjcie się temu sami. Animacja podnoszenia przedmiotu też się lekko różni. Przejdźmy teraz do zadania związanego z Ulumulu. Wersja 1.01, gdy oddamy orkowi potrzebne rzeczy do stworzenia tego przedmiotu, ork stworzy nam Ulumulu, które to jest amuletem, a nie bronią, jak to było w Gothic 1. Przyjrzyjcie się temu sami. Również wymagane przedmioty są nieco inne. Ork nakazuje nam zdobyć 3 rzeczy: szpony topielca, język ognistego jaszczura oraz kieł błotnego węża. Mimo iż w grze nie ma tekstury Ulumulu, z pomocą przychodzą nam tekstury w skryptach, które pomogą nam odtworzyć obraz tego amuletu. A wygląda właśnie tak. Można zauważyć, że amulet jest zrobiony z tych przedmiotów, które przynieśliśmy orkowi. Widać tu pazury topielca, język ognistego jaszczura oraz kieł błotnego węża. Kolejną rzeczą, którą chciałbym poruszyć, to bronie dystansowe, a dokładnie łuki, które miały inne nazwy. Dla przykładu, najlepszy łuk, jaki posiadał Rockefeller, to pogromca troli. W finalnej wersji nie ma takiego łuku. Obrażenia niektórych łuków też się nieco różniły. W Gothicu 1 możemy spotkać NPC, wilka, który posiada łuk kawaleryjski.
W skryptach Gotika 1 możemy znaleźć łuk, który to nazywa się łuk wilka. Wtedy mogliśmy się domyślić, że łuk mógł mieć jakieś powiązanie z zadaniem, które zlecał bohaterowi sam wilk, gdzie mieliśmy odnaleźć jego łuk. Natomiast ta teoria może być błędna, ponieważ w becie wilk posiada ten łuk, który nazywa się tak samo jak kod, który wpisywaliśmy w finalnej wersji Gotika. Mało tego, łuk posiada aż 105 obrażeń i jest najsilniejszym łukiem, którego nawet sam Rockefeller nie posiada. Aczkolwiek nie wykluczam, że w późniejszym etapie gry twórcy zamierzali zrobić z tym łukiem jakieś zadanie. W grze możemy jeszcze znaleźć prawdopodobnie usunięty amulet, którego nie było w Gotiku 1, a jest to przywoływacz demonów, a kod na niego wygląda właśnie tak. Opis amuletu jest też dosyć ciekawy, a tłumacząc od góry możemy zrozumieć następujące słowa: czarny jak dusza, czarny jak noc, czarne jak zło i czarny obiecuje władzę. Możemy także znaleźć kod na książkę, która tłumacząc oznaczała książkę godzinną. Możemy się domyślić tym samym, że twórcy planowali dodać do gry książkę, w której mogliśmy sprawdzać czas w grze. Jak wiemy, spoglądając w dziennik możemy sprawdzić, która jest godzina, więc tym samym książka była bezużyteczna, przez co twórcy zdecydowali się na usunięcie jej. Jedną z najciekawszych rzeczy, jakie odkryłem w becie, to zadanie od Xardasa, który zleca nam udać się do Stone'a z kawałkiem papieru, dzięki czemu Stone będzie mógł dla nas zrobić pancerz z 1000 rudy, 5000 oraz 10 000 rudy. Tu macie krótki filmik od Dimitrija, który przedstawił, jak to mniej więcej wygląda. Tak więc to wszystko w tym materiale. Z wielką chęcią wysłucham waszych porad w komentarzach pod filmem. Również zachęcam do podsyłania swoich ciekawostek z wczesnych wersji Gotika. Chciałbym wam oznajmić, iż planuję nagrać jeszcze Gotika 1 Alpha, Gotika 2 Beta oraz Gotika 3 Alpha i Beta. Tak więc to na tyle w tym materiale. Ja się z wami żegnam. Cześć!